Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z prezesem. Coś się wkręciłem w te przeglądy rynków i z tymi przemyśleniami moimi. Tak pomyślałem sobie, żeby było łatwiej dla Was, to jak będę miał jakieś przemyślenia, coś niezwiązanego z rynkiem, no to będzie jakaś plansza inna i ktoś będzie mógł sobie poprzewijać na YouTubie, zobaczyć w którym miejscu. Już nie mówię o różnych innych rzeczach, a w którym miejscu analizuję wykresy. Choć jak mnie znacie, a jak nie, no to jest też tak, że w trakcie omawiania wykresów czasami rzucę jedną lub dwoma dygresjami, a czasami jest i dygresja w dygresji, więc tego też się można spodziewać przemyśleń w przeglądzie. No raczej w trakcie przemyśleń nie będzie o wykresach, no bo to tak raczej nie bardzo. Dobra, o czym dzisiaj chciałem pogadać? Taka myśl mnie naszła ostatnio, że im więcej coś robimy, tym więcej chcemy to robić. I przykład pierwszy z brzegu. Zrobiłem jeden przegląd, drugi, trzeci. Mówię, kurczę, fajnie, nawet spoko, bo sobie coś pogadam. Mam jakieś przemyślenia związane z kursem, przy okazji jakieś inne. Powiem to na głos. Ktoś to skomentuje, ktoś może coś dorzuci. No, są tutaj win-win. Więc warto może to nagrać. Tak to sobie zorganizowałem, że jakoś nie zajmuje to strasznie dużo czasu ogarnięcie tego wszystkiego, nagranie filmu, potem przerobienie go w programie, potem wrzucenie na YouTube'a. No dużo czasu zajmuje też odpisywanie, czytanie komentarzy, ale w sumie tak mało subskrybentów jest, mało komentarzy, mało filmy są oglądane i tak pomyślałem sobie z jednej strony, no w sumie fajnie jakby było więcej, ale z drugiej to nawet dobrze, bo nie zajmuje mi to jakoś strasznie dużo czasu, powiedzmy z godzinkę dziennie, może z półtorej albo z dwie. I to jest ok, jakby było, nie wiem, tysiące komentarzy, tysiące wyświetleń, albo dziesiątki tysięcy, albo jeszcze więcej, no to pewno bym nie dał rady tego robić, nie chciałoby mi się lub wymyśliłbym jakieś inne rozwiązanie. A tak to jest bardziej kameralnie, a jak bardziej kameralnie to jest bardziej spójnie, sensownie, ma to bardziej sens, a tu przy okazji mi się przypomniała taka kolejna myśl odnośnie różnych influencerów, youtuberów, blogerów. Zauważyłem taką zależność, że jak ktoś sobie robi hobbystycznie coś sam, no i tam jak już od dawna oglądałem różne osoby albo czytałem i zauważyłem, że jak już ktoś wchodzi w jakąś komerchę, zatrudnia jakiś sztab ludzi od analizowania czegoś, od pisania i to już nie jest takie osobiste, to nagle pomimo tego, że jakby kapitał, który wkłada, czas i ludzie, którzy to ogarniają jest więcej, to nagle jakość w moim mniemaniu jest gorsza. Jakby, no mniej mnie to interesuje. Wolę bardziej z kimś osobiście pogadać niż przeczytać wpis kogoś, kto, nie wiem, przepisał go, gdzie sztab ludzi nad tym pracował. No nie wiem, jakoś mam wrażenie, że o wiele bardziej do mnie przynajmniej przemawiają takie indywidualne podejścia, jakieś małe kanały, które no, czy tam są nastawione na komerchę. No większość jest, no nie ma co ukrywać, każdy chciałby coś zarobić. Jak zauważyliście, u mnie na kanale nie ma reklama, to też dlatego, że jak kiedyś przetestowałem, no reklamy ogólnie na kanałach finansowych najdrożej są płacone, więc tutaj największy biznes, jak ktoś chce zostać influencerem, to najlepiej o finansach niech opowiada, bo wtedy dużo za reklamy płacą. Tylko że w moim przypadku raz, że no to nie są jakieś duże pieniądze, z tych reklamy nie były. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma tu dużo wyświetleń, dużo się nie dzieje, ale to może nie z tego względu. Chodzi o to też, że te reklamy, które byłyby puszczane czy w środku, czy na początku mojego filmu, no to byłyby reklamy przynajmniej skamerskie, jakieś skamerzy, jakieś piramidy finansowe. No niestety YouTube, Google, Facebook i inne media wspierają takie skamerskie reklamy, no i to jest bez sensu, jak ja tutaj mówię, żeby nie inwestować w piramidy, nie dawać kasy z kamerą, a tu nagle na początku filmu taka reklama leci. No innym to nie przeszkadza, albo po prostu hajs się musi zgadzać. Nie wnikam. Każdy orze jak może. U mnie reklam nie ma i myślę, że tak będzie. I nic się tu nie zmieni. Nie wchodzę też w żadne
współpracę z żadnymi markami, nic nie promuję. Jedynie to są linki afiliacyjne do giełd, z których korzystam i to jest jedyna rzecz, która gdzieś jest. No myślę, że jak już ktoś chce, bo no czasami też po prostu ludzie w jakieś wynalazki po prostu inwestują gdzieś na jakichś giełdach, krzakach. To już jest dziwne, skąd takie wynalazki są brane. No właśnie z tych reklam przeważnie. Więc lepiej, żeby już ktoś wiedział. No i też jest jeszcze link do TradingView, żeby ktoś wiedział, gdzie można sobie popatrzeć na wykresy za darmo. Ja akurat za to płacę, bo chcę, żeby to było trochę w lepszej formie, ale dla większości wystarczy wersja darmowa. Dobra, to tyle, bo trochę odszedłem od tematu. Im więcej robimy, tym więcej chcemy coś robić. I teraz jaki z tego wniosek? No, dużo osób ma problem, żeby coś zrobić. Mają 100 000 myśli, żeby coś zrobili, ale no tylko sobie myślą, pogadają i nic z tym nie robią. No więc po prostu trzeba coś zacząć robić i tyle. Nagle okazuje się, że jak coś zaczniecie robić, przynajmniej ja tak mam, tu wpadam w jakieś przemysły, aha, to jest jakiś poboczny problem, a tu coś takiego, nie wiedziałem i nagle się to rozwija do coraz więcej. No teraz pytanie, co chcecie? Jeżeli was to pasjonuje, a to co ja, przeważnie to co robię, to mnie pasjonuje i czerpię z tego szczęście, więc robię to, co lubię robić, a nie to, co muszę robić i to mi odpowiada. Jeżeli tak to jest, no to naprawdę super, bo rozwijacie się, odnajdujecie nowe rzeczy, których wcześniej nie wiedzieliście, jakiś temat poznajecie od zera, no to wydaje się być jakiś jeden problem. A potem okazuje się, że tu można rozwijać, sięgać głębiej, coraz głębiej na kolejną warstwę i naprawdę to wciąga. Jeżeli coś się wam podoba, to można się wciągnąć mocno. Więc zamiast gadać, po prostu weź się i zacznij robić. To jest jakby taka rada na dziś. Teraz druga rzecz. Na moim blogu jest taka seria, to jest ciemna strona. Lubię, jeżeli o czymś mówię, czy o czymś myślę, coś analizuję, znać dwie strony medalu. No, większość niestety na to nie podchodzi do tego w ten sposób, tylko jakby jeden temat widzi. I na przykład, to nie partie polityczne, jakikolwiek byśmy nie wzięli temat, to ktoś ma jakieś zdanie z jednej strony, a za bardzo nie jest w stanie sobie spojrzeć z drugiej strony, jaka jest ciemna strona, jakie są plusy i minusy. Coś może być super dobre, ale no nie ma czegoś takiego, co by było same plusy dawały. W różnych sytuacjach, w różnych warunkach mogą być minusy, może być coś niekorzystnego. No i teraz właśnie czasami, to też mówiłem ostatnio o tym, że są różne przysłowia, tam nie łap spadających noży, albo kupuj jak leje się krew. No i właśnie czasami warto się zastanowić, a nie na pałę zacząć coś robić, po prostu robić i potem po 3 godzinach, 3 dniach, 3 latach okazuje się, że to jest bez sensu. Czasami naprawdę warto poświęcić 5 minut, siąść i zastanowić się, jak coś zrobić, przemyśleć sobie to na spokojnie i dopiero zacząć coś robić. To znowu też problem innych ludzi, którzy jakby zanim pomyślą, to już zrobią, no a nie zawsze to ma sens, więc każdy jest inny, każdy ma swoje problemy. Jedni mają problem, żeby zacząć robić, a inni mają problem, żeby pomyśleć, zanim zaczną robić, więc każdy musi sobie gdzieś tam to zobaczyć, w którym kierunku odchodzi od tej normy, powiedzmy, więc warto to zbalansować sobie. I to chyba jest najlepsze rozwiązanie. Takie też padło gdzieś pytanie w komentarzach, jak ja sobie radzę z emocjami, jak to trenowałem emocje, żeby inwestować na giełdzie, żeby tradować. Już mówiłem też dawno o tym, że ja dużo trenowałem grając w pokera, czy to online, czy na żywo. I to jest bardzo dobry trening emocji. Tam mamy tych schematów wiele mniej niż w inwestowaniu, więc jakby łatwiej sobie ogarnąć, jakie są schematy w inwestowaniu, to tych schematów jest nieskończona ilość. W pokerze zasadniczo jest prawdopodobieństwo z kartami, jakie macie wygrania, no i kluczowy blef i odczytywanie blefów innych, no i też znowu czytanie przeciwników. No, w graniu online, no tutaj
trochę gorzej, bo nie widzimy kogoś. No, w graniu online to już w ogóle wszystko pozmieniało. Raz, że boty, dwa, że programy wspierające. No też nie jestem fanem, dlatego sobie to gdzieś całkowicie już odpuściłem. No ale w graniu na żywo tu można naprawdę dużo potrenować sobie. No, w graniu online o wiele więcej można i szybciej, bo to można sobie grać na, nie wiem, 4-8 stolikach jednocześnie, więc to też przy okazji sobie wyrabiamy odpowiedni czas reakcji i ta reakcja musi być automatyczna i teraz potem sobie patrzymy, czy ta reakcja była dobra, czy nie. A przy okazji powiem, też już mówiłem, ale warto przypominać, że warto sobie, jak coś trenujecie, warto sobie jakiś dziennik prowadzić, zapisywać coś, jakieś błędy i przy inwestowaniu też tak robiłem, że miałem w Excelu taki plik i sobie zapisywałem błędy, jakie robiłem. No i tych błędów była jakaś, powiedzmy, skończona ilość, które mi się powtarzały, więc po jakiejś sesji tradingowej czy tam inwestowaniu zapisywałem sobie, ok, ten błąd zrobiony, jakieś uwagi albo nie. Zależy kiedy to akurat robiłem, ale kluczowe było to, żeby na początku sprawdzić, jakich błędów jest najwięcej. Więc sobie tam tylko dawałem plusik, o ten błąd, no i potem wiedziałem, że ten błąd mi się powtarza przeważnie. Dlatego też przy trenowaniu taki day trading na jakichś małych stawkach, wersja demo to może nie jest dobra opcja, ale małe stawki potrafią też, takie centowe potrafią, tak samo w pokerze granie też na pieniądze ogólnie daje lepszy efekt mentalny niż nie, no bo wtedy coś potrenujemy, a jeżeli nie angażujemy pieniędzy, to no też to tak, ten trening nie będzie taki skuteczny, ale to moje zdanie, nie wiem czy ktoś ma inne, że na wersji demo u brokera można też coś potrenować, no można sobie potrenować obsługę tej platformy, ale emocje to tak średnio, więc to też day trading na jakichś mega małych stawkach też sobie można trenować. No opcji jest dużo, różne sporty, które powodują, że musimy walczyć z przeciwnościami losu, jakaś wytrzymałość się wyrabia. Także no, myślę, że jeżeli poszukacie na internecie, to na pewno znajdziecie dużo takich rzeczy, które można robić, a które polepszają psychikę naszą. Dobra, myślę, że to tyle z przemyśleń. Szybki przegląd. Więc wejdźmy sobie na platformę TradingView. Takie przemyślenie odnośnie krypto. Zauważyłem, jak sobie też popatrzyłem, że no większość kryptowalut to po prostu ora o dno, jest w głębokiej bezsie, jest przy jakichś minimach, albo te minima były ostatnio. Nawet tak jak tam mina, którą kupowałem, no teraz muszę robić dobrą minę do złej gry, gdzie jest na minimach po swoim all time low, minimalne odbicie i trend spadkowy, więc będzie pewno jeszcze spadać. Już spadło 97%, a spadnie pewno jeszcze z 99%. Szanse na wzrosty są minimalne, więc no tu niestety, ale tak większość krypto jest. A jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz a propos trenowania, bo też sobie wpadłem ostatnio na taki pomysł, że kupię sobie taką spółkę z New Connect. Nie jestem fanem w ogóle inwestowania na New Connect i na działaniu na niepłynnym rynku. No tam przeważnie płynność jest słaba, no i tam też jest słaba, więc Więc kupienie jakiegoś sensownego pakietu akcji w sensownej cenie to jest po prostu no, duże wyzwanie. Mój problem też ogólnie był zawsze z tym, żeby na spokojnie coś porobić. Ja bardziej robiłem niż myślałem i cierpliwość, więc tu pomyślałem sobie, dobra, jak coś robimy, może nie ma to jakiegoś większego sensu, powiedzmy inwestycyjnego i tego, że nie wiem, zarobię z tego jakoś dużo pieniędzy, ale dla potrenowania cierpliwości, to trzeba zrobić tak, trzeba to na spokojnie zrobić i czy jestem w stanie to zrobić, czy po prostu wziąć, kliknąć buy, po markecie cena wyskoczy w kosmos i w ogóle, więc traktuję to bardziej jako trening cierpliwości niż po prostu super inwestycja,
ale większość rzeczy, które robiłem w życiu, patrząc z boku, wydaje się być bez sensu, że to jest, nie wiem, przepalony hajs, przepalony czas, emocje, a po latach czasami okazuje się, aha, dobra, to mi się przydało tu, to mi się tu przydaje, a dzięki temu mam to, dzięki tamtemu to, no tak, tylko właśnie trzeba było kiedyś tam robić rzeczy bez sensu, żeby teraz okazały się, że to ma naprawdę sens. W tym bezsensie trzeba znaleźć sens swój. Oczywiście nie zawsze tak jest, druga strona medalu, ciemna strona, no dużo rzeczy jednak bez sensu pozostanie dalej bez sensu, więc nie ma co się łudzić, że będziecie robić 100 000 losowych rzeczy i one się wam przydadzą. Pewno nie, w większości się nie przydadzą. Dobra, wracając do krypto, bo tu właśnie to jest ten moment, gdzie weszła dygresja, a zacząłem już, włączyłem wykresy. Więc wracając do tego, że większość tych krypto to jest głębokiej bezsie i teraz czy te złote strzały są jeszcze możliwe? W komentarzach pisaliście, co ciekawe, że są te złote strzały i każdy, no ten, kto napisał o złotych strzałach, pisał, że miał gdzieś tu, tam, więc da się. Czy teraz da się? No teraz są takie wystrzały, może, tutaj nie mam, ale pokażę, OKB, nie mam tej kryptowaluty. To jest token giełdy OKX. No i taki wystrzał pod narrację, pod newsa. No i te wystrzały będą pod te newsy, pod tą narrację, więc myślę, że trzeba sobie spokojnie, jakby nie macie szans kupić tego przed tym newsem, no chyba że jesteście insiderami, więc skoro nie macie szans, więc albo sobie coś zainwestowaliście i czekacie, że coś będzie jakiś news, na przykład ktoś sobie zainwestował w ten token giełdy, który wzrósł od dołka do szczytu 445%, nie wiem, w 2 tygodnie. Teraz już w korekcie jest o jakieś 33%, no więc też całkiem sporo. Ale taki wystrzał, no nic się tu nie dzieje, jak popatrzymy sobie na wykres tygodniowy, no nic, po prostu płasko, orał o dno. Tutaj może akurat wykres jest, no tak, no orał o dno się, no był w trendzie wzrostowym nawet, więc może to nie jest dobre słowo, że orał o dno, ale no nie było tu jakiegoś szału, więc te złote strzały da się i coś się dzieje, ale tu na spokojnie jakby no szukanie tego jest jak szukanie igły w stogu siana. I teraz znowu, jak macie oczy otwarte, zaangażowani jesteście na rynku, no to jest szansa, że coś traficie. Teraz ostatni taki wystrzał to na Kronos, gdzie tu mamy jest. Też wystrzał pod newsa, to już nieważne jaki news, pod co, no ale w 2 dni 50%. Prawda, też tu już odbicie było wcześniej, no ale bardziej przy dnie jest, jak cena była na ATH 0,95, a teraz jest 0,22, no więc spadek od ATH do momentu teraz jest 75%, a przed wystrzałem 83%. Więc tak i tak mało kto kupował w takich dołkach. Znaczy, myślę, że mogło część pokupować, bo większość czasu było tak, ale de facto ten wystrzał zrównał się z tą mini bańką grudniową zeszłoroczną. Więc to tyle odnośnie tego, jak wygląda rynek krypto. No wygląda w większości tragicznie i są to takie wystrzały. Na Bitcoinie co się dzieje? No, Bitcoin wszedł w tą strefę taką czy akumulacji, czy dystrybucji, to się dowiemy po czasie. Przebicie tych 112 000 dolarów za jednego Bitcoina. Nie będę wróżył z fusów, czy w górę, czy w dół. Zobaczymy. Jak odbicie, no to tu szanse na BTH, jak nie, no to potem te 98 i kolejna strefa, już taka strefa śmierci, bym to nazywał, gdzie może tutaj sobie zmienimy kolor tej strefy na żółtą, a może pomarańczową, bo już też tak wygląda to gorzej, ale pomarańczowy nie taki jak czerwony. Czerwony to już jest słabo. Przebicie tego to naprawdę przebicie tej średniej kroczącej źle wyglądało. Na Ethereum odreagowanie tutaj wygląda to wiele pozytywniej. Pozytywne przepływy na
ETF-ach, wczoraj na Bitcoinie czy na Ethereum 2 razy więcej, więc przepływ tego kapitału z Bitcoina do Ethereum. No na razie tu za wiele się nie dzieje na giełdach. Dzisiaj będą wyniki Nvidia, gdzie tu mamy Nvidię, więc co tu się będzie działo? No prawdopodobnie jak to bywa w takich wynikach, będzie tu ATH na wynikach, tu jakiś wystrzał i potem spadek. No i teraz czemu tak? Może jakieś wyniki będą dobre, no na pewno będą dobre, ale czy będą na tyle dobre, żeby jeszcze ciągnąć w górę kurs, czy nie będą aż tak dobre, jak żeby przebić oczekiwania? A czemu ten spadek? Bo ci, którzy są dobrze zarobieni, korzystają na tych wybiciach do realizacji zysków, bo jest duży obrót, dużo się dzieje, można dużo hajsu po prostu spuścić te akcje i będą chętni. Ci, którzy będą w tym FOMO kupowali właśnie po dobrych wynikach, więc im się sprzedaje z zyskiem. No i dlatego przeważnie jest tak, że otwarcie hossa, luka hossy i potem realizacja zysków, więc mamy spadek. Tak samo jak ja kupuję te akcje teraz spółki, która jest mało płynna, licząc na to, że w przyszłości będzie FOMO, ride i tam już będzie płynność odpowiednia, będą kupowali ludzie na tym FOMO, gdzie ja będę sprzedawał, więc taka strategia ma sens, ale no najpierw trzeba kupić w dołku, gdzie większość sprzedaje. Czasami no przy sprzedaży no jest trochę gorzej już wejść z większym kapitałem. No chyba, że są właśnie te znowu spadające noże i jest też dużo kapitału, dużo się dzieje na rynku i wtedy też można załadować się, ale to nie w takiej głębokiej bestie, że tam już obrót mały, mało się dzieje. Wtedy znowu trzeba sobie tak na spokojnie cierpliwość i akumulować sobie aktywa, które chcemy. Na innych aktywach tu za wiele się nie dzieje, więc S&P raczej tu stoi w miejscu, więc nie będę niepotrzebnie rozwijał tematu. Dobra, to tyle na tyle. Dzięki, do usłyszenia i do następnego razu.